No i wreszcie sobie trochę poszlifujemy. A co? A oto to. A co to jest oto to? A oto to jest bursztyn, który jakieś 2 lata temu udało mi się wykuć z lodu na usteckiej plaży. I część z was może już kojarzyć to cudo, bo opisywałem je dokładnie w tym filmie. A ponieważ zrobiłem to tam naprawdę dokładnie, to po prostu puszczę wam teraz ten fragment. Przepiękna, ważąca 31,5 grama, czerwona sklejka. Zupełnie mi nie przeszkadza, że jest to bursztyn warstwowy, złożony z bardzo wielu warstw, bardzo ciemny, właściwie prawie w ogóle nie dający się prześwietlić, ale bardzo piękny. W środku kryształ, szkło, czyściutkie, co przy prześwietleniu bardzo silnym światłem dobrze widać. I moim zdaniem doskonały kandydat na jakąś taką dużą pracę szlifierską. Ja tutaj z wierzchu będę starał się zdejmować powolutku, bardzo delikatnie te warstwy, wygładzać to, tak żeby z jednej strony doszlifować się, dotrzeć w końcu do znajdującej się wewnątrz żółtej żywicy. Natomiast bardzo bym chciał, moim marzeniem jest, żeby to czerwonawe zabarwienie tych warstw w postaci pasm na tym bursztynie zostało. Jeżeli to się uda osiągnąć, to będzie to kawałek super malowniczy i super nietypowy i super rzadki. Na pewno będę kręcił film ze szlifowania tego kawałka. No i trzymajcie kciuki, żeby udało mi się osiągnąć to, o czym marzę, czyli taką piękną, żółtą ćmę z czerwonymi pasmami, z czerwonymi słojami, wzorzystościami, które tutaj wzdłuż tych skrzydełek tej ćmy będą biegły. No i dobra, tak ten bursztyn opisywałem ponad 2 lata temu. Od tamtej pory wiele się nie zmieniło. Bursztyn się pięknie wysezonował, nie porozwarstwiał się, nie popękał. I w związku z tym myślę, że to jest najlepszy moment, żeby wjechać na frez i zobaczyć, jak z tymi moimi marzeniami obejdzie się rzeczywistość i co z nich w ostatecznym rozrachunku pozostanie. A przy okazji, jeśli chcielibyście się dowiedzieć, jak skutecznie i bezpiecznie wykuwać takie bursztyny z lodu, tak żeby ich przy okazji nie uszkodzić, to w tamtym filmie dokładnie opisuję, jak to robić. Więc dla zainteresowanych zostawiam tu pod spodem linka do tamtego filmu, a ja się biorę do zdejmowania kory. Miłego oglądania. Sklejki. Temat rzeka. Przez jednych uważane za materiał znacznie mniej wartościowy, właśnie ze względu na to, że są to bursztyny składające się z wielu warstw. A ponieważ bursztyny te powstawały właśnie w ten sposób, że z jakichś powodów dochodziło do wylewów żywicy z drzewa, potem z innych powodów drzewo przez jakiś czas przestawało żywicować, a kiedy warunki się zmieniały, żywica znowu wyciekała. Jeśli te odstępy czasu między kolejnymi wyciekami żywicy były wystarczająco długie, to ta żywica, która wyciekła wcześniej, powierzchniowo przynajmniej zasychała na tyle, że do pełnego zespolenia z następnym wyciekiem już nie dochodziło. I w ten sposób mamy dziś do czynienia z bursztynami, w których te kolejne oddzielone od siebie warstwy są bardzo dobrze widoczne. Niestety takie bursztyny sprawiają problem podczas obróbki, bo mają tendencję do rozdzielania się na tych warstwach właśnie. Różni ludzie próbują sobie w różny sposób radzić z tym problemem. Są na przykład tacy, którzy wpuszczają klej między te warstwy. Albo wręcz kąpią całe takie bursztyny w cjanopanie czy jakichś innych żywicach. Owszem, jest to metoda stosowana w przypadku innych kamieni szlachetnych również. Najczęściej szmaragdów i szafirów, w których ukrywa się w ten sposób pierwotne spękania kryształu. Ale ja nie jestem zwolennikiem takiego podejścia z wielu powodów, co do których nie będę się tutaj jakoś specjalnie rozwijał. Dość powiedzieć, że jestem przedstawicielem tak zwanej starej szkoły i uważam, że zamiast poprawiać urodę klejnotu poprzez sztuczne ukrywanie jego skaz i niedoskonałości, co zawsze będzie budzić wątpliwości natury moralnej, lepiej pracować z takim surowcem, który jest takich niedociągnięć pozbawiony, albo je po prostu zaakceptować. A już szczególnie naturalny, żywy bursztyn powinno poddawać się tylko obróbce mechanicznej i tylko na zimno. A w przypadku sklejek? No cóż, taki już ich urok, że się rozwarstwiają. Zresztą te rozwarstwienia potrafią tworzyć bardzo malownicze struktury, które umiejętnie obrobione tylko dodają klejnotowi uroku. I zdecydowanie skłaniam się tutaj do podejścia, jakie preferował Michał Anioł. Ale nie ten archanioł z mieczem, tylko renesansowy włoski rzeźbiarz i malarz oczywiście. A twierdził on, że na ostatnim etapie pracy rzeźbę trzeba po prostu zrzucić ze schodów, a wszystko co niepotrzebne odpadnie samo. I nie da się ukryć, że ze sklejkami jest podobnie.
Natomiast jest też druga grupa miłośników, która właśnie takie bursztyny warstwowe ceni sobie najbardziej. I właśnie dlatego, że w trakcie ich powstawania, w okresie kiedy dochodziło do przerw w żywicowaniu, miały okazję do takiej świeżej, lepkiej żywicy przykleić się różne stworzonka, ten pradawny oceański las zamieszkujące. A kolejna warstwa żywicy, zalewając je z wierzchu, dawała im doskonałą ochronę przed wtórnymi uszkodzeniami mechanicznymi, czy choćby innymi mieszkańcami tamtego starożytnego lasu, którzy mieliby ochotę z takiego ułatwionego i szybkiego posiłku skorzystać. Dzięki temu my, 40 milionów lat później, dalej możemy ten dawno zaginiony świat podziwiać, a przynajmniej jakieś jego drobne fragmenty, ale za to doskonale zakonserwowane i przechowane do naszych czasów w stanie tak dobrym, że oglądając je pod powiększeniem, można odnieść wrażenie, jakby te wszystkie zdarzenia miały miejsce nie dalej jak wczoraj. I to jest jedna z bursztynowych magii, którą jej miłośnicy potrafią sobie cenić bardzo wysoko. Na przykład tak zwaną jaszczurkę Gierłowskiej, która swoją drogą została złowiona na Mierzei. Wyceniono, jeśli dobrze pamiętam, na $20,000. Zakup tej inkluzji sfinansowała Fundacja Cronenberga i dzięki temu dziś możecie ją podziwiać w Muzeum Bursztynu w Gdańsku. Musiałem wstrzymać wykopki, bo okazuje się, że tutaj bardzo blisko pod korą ukryte są jakieś dodatkowe wkładki w tym bursztynie. I te wkładki mają nóżki, skrzydełka i ponieważ znajdują się bardzo blisko powierzchni już teraz, to boję się, że gdybym dalej jechał frezem, to mógłbym je niechcący uszkodzić. Więc muszę to sobie najpierw dokładnie obejrzeć, co tu się dzieje w tym bursztynie. I w tym momencie nie jestem w stanie tego zrobić przy użyciu oleju. Z tego powodu, że olej we wszystkie te pęknięcia, szczeliny wlazłby głęboko i absolutnie nie byłbym się go w stanie stamtąd pozbyć. A prawda jest taka, że olej z bursztynem pracuje, rozpuszczając go powierzchniowo przynajmniej w długim terminie. Więc jakbym już tam nawnikał i zaczął dokazywać, no to mógłby mi tylko i wyłącznie popsuć robotę. Dlatego muszę wygładzić papierem te powierzchnie tak, żebym mógł faktycznie zajrzeć do środka. Bo jak oglądałem ten bursztyn pod lupą, to nawet w takim stanie widać, że tutaj się odbyła niezła impreza. Także wsiadamy na papierek. Nie ma innego wyjścia. Skoro bursztyn da się rozpuścić w oleju, to pewnie części z Was przyszło do głowy, że właściwie w podobny sposób co nalewkę da się osiągnąć specyfik, który był używany przez medyków od średniowiecza przynajmniej, czyli tak zwane oleum succini, albo po naszemu bursztynowy olej. Niestety nic bardziej mylnego. Olej czy oliwa, owszem, rozpuszcza bursztyn, ale w procesie uzyskiwania tego bursztynowego oleum zupełnie nie o to chodziło, żeby bursztyn rozpuścić, tylko żeby wyekstrahować z niego, czyli wyciągnąć jakoś substancje, które są w bursztynie ze zdrowotnego punktu widzenia najcenniejsze. I w tym celu używano procesu tzw. suchej destylacji. Suchej, bo bursztyn podgrzewano bez użycia płynów i dostępu powietrza. Właśnie w ten sposób można osiągnąć znaczne zagęszczenie olejków eterycznych, a poza kalafonią, która zostawała jako produkt uboczny, otrzymywano również krystaliczny kwas bursztynowy, który jest na tyle istotną i pożyteczną dla naszego zdrowia substancją, że kolejny film, który dla Was robię, będzie właśnie o nim. A wracając do oleum, to niestety przez samo moczenie bursztynu w oleju nie da się osiągnąć takich zagęszczeń tych lotnych substancji. A dodatkowo jeszcze olej rozpuszcza sam nośnik, czyli ten polimer, z którego bursztyn jest stworzony, a który jakiegoś zbawczego wpływu na nasze zdrowie raczej nie posiada, więc nie ma sensu go przyjmować. Czy to w postaci takiego olejowego nastawu, czy przetrzymanej za długo bursztynowej nalewki, bo w tym drugim przypadku również występuje bardzo podobny proces rozpuszczania alkoholem tego bazowego polimeru nośnika. No dobrze, papierkiem trochę popracowałem i powierzchnia już jest na tyle przejrzysta, że jestem w stanie teraz do tego bursztynu zajrzeć i moje podejrzenia się sprawdziły. Tak jak mi się wydawało, są tutaj dosyć blisko różne stworzenia zatopione w tej żywicy. Na pewno jest tutaj gdzieś na górze jakaś muszka, być może jakiś prapradziadek komara w tym miejscu. Bardzo blisko powierzchni, więc tu będę musiał bardzo uważać na to, co będę robił dalej. Zaraz nad nim znajduje się jakaś taka mała larwa, jakaś taka mała poczwarka, nie wiem, jakiegoś stworzenia. Nie będę próbował tego identyfikować. Kawałek poniżej, coś co mi się najbardziej kojarzy z mrówką, ale też pewności nie mam, bo pod tym kątem nie jestem w stanie tego dostrzec. Natomiast jeszcze chwilę niżej jest jakiś pajęczak. Zdecydowanie nie ma to skrzydełek, za to dużą ilość powyginanych nóżek. Nie jest to stworzenie duże na tyle, żebym mógł to od razu bezpośrednio z pająkiem zidentyfikować, więc załóżmy roboczo, że to jest jakiś pajęczak chwilowo, ale to jeszcze nie wszystko, bo tutaj kawałek niżej
Znajduje się jeszcze coś, co mi się wydawało wcześniej kawałkiem liścia, natomiast biorąc pod uwagę, że tu fragment wyżej są całkiem duże skrzydła jakiegoś stworzenia przypominającego mi osobiście osę, to biorąc pod uwagę, że to, co wcześniej myślałem, że jest kawałkiem liścia, jest w paski, to teraz mógłbym spokojnie zidentyfikować jako kawałek odwłoka tej dalekiej praprababki osy. I tutaj pojawia się pierwszy problem, bo ta część bursztynu, ta część nadlewki jakiejś kolejnej warstwy żywicy zasłania nam to, co się dzieje tam głębiej. W związku z czym na pewno to, co będę chciał osiągnąć przy następnej pracy frezem, to jest zdjęcie jak największej części tej żywicy, która zasłania nam tutaj tą inkluzję, bo akurat w tej części nie ma nic interesującego. Tu nie ma żadnych zwierzątek, żadnych części roślinnych. W związku z czym będę starał się pozbyć tej warstwy tak głęboko jak się da, żeby odsłonić to, co się tam wydarzyło w środku, tak? I żeby móc zobaczyć, czy to jest faktycznie kawałek odwłoka tej istoty. Natomiast to też jeszcze nie wszystko, bo z drugiej strony, jak prześwietlałem ten bursztyn mocnym światłem, to tutaj po środku też znajdują się jeszcze dwa cienie, które sugerują, że tam w środku też mogą znajdować się jeszcze kolejne dwie inkluzje, jakieś kolejne dwie muszki, jakieś kolejne dwa robaczki, może mrówki. I co dalej w związku z tym? Poza tą częścią, którą będę chciał zetrzeć tutaj z tej strony, to zdecydowanie uważam, że warto jest spróbować dotrzeć do tych inkluzji tu pod spodem. I tak jak na ogół jedną stronę zostawiam w ogóle nieszlifowaną, to teraz pomyślałem, że ten środek tutaj będę chciał zaszlifować, też dotrzeć do żywicy, do czystej żywicy pod spodem. Tym bardziej, że ten bursztyn się do tego nadaje, bo akurat tędy samym środkiem płynie ta sama żywica, w miarę przezroczysta, bo jak widzicie ona do końca czysta nie jest, ona jest pełna bąbelków, jakichś lusterek drobnych. Natomiast to jest ta sama część żywicy tutaj od spodu, od środka, co tutaj z wierzchu. W związku z czym wydaje mi się, że warto to odsłonić. Po pierwsze z tego powodu, że do tych dwóch inkluzji być może uda się dotrzeć, być może się okaże podczas odsłaniania, że tu jeszcze więcej tego towaru się znajduje. Ta ilość już jest, można powiedzieć, bonusowa, maksymalna. To już jest jakiś taki mały jackpot, że to wszystko naraz w jednym bursztynie się znalazło. Natomiast być może okaże się, że ten jackpot będzie jeszcze większy, jak się odsłoni tą część. No i tu postanowiłem boki zostawić surowe, bo zarówno z tej strony, jak i z tej strony ta żywica jest nieprzezroczysta, tutaj jest jeszcze mocno ta zażużlona dodatkowo, więc tutaj na pewno nic więcej się nie uda wypatrzeć. I tu też nic ciekawego moim zdaniem się nie będzie znajdować, natomiast to, co się znajduje tutaj po środku, bardzo mnie interesuje i to będę odsłaniał w następnej kolejności. No i co, jeśli chodzi o oględziny, to na tą chwilę właściwie wszystko. Wracam na frez. Nie będę ukrywał, że poza samą przyjemnością zaszlifowania takiego ślicznego bursztynka, dostałem tutaj w pakiecie jeszcze drugą rozrywkę, intelektualną, czyli próbę ustalenia, co tu się tak naprawdę wydarzyło. Oczywiście to nie jest tak, że ta ilość inkluzji jest jakaś rekordowa. Widziałem już bursztyny znacznie gęściej napakowane wkładkami niż ten. Ale taki zestaw jak tutaj, i to składający się z przedstawicieli tylu różnych gatunków, zdarza się niezwykle rzadko. I sam mam takich bursztynów z wielokrotnymi inkluzjami tylko kilka. Wracając do zagadki, pierwsza sprawa, jaka mi się tutaj rzuca w oczy, to dość charakterystyczny kształt. Taki ćmowaty. Tak się składa, że pracowałem już z bursztynami o podobnym kształcie. I właśnie dlatego, że już podobne bursztyny szlifowałem, to pozwoliłem sobie na wstępne założenie, że i w tym kawałku uda mi się osiągnąć podobny efekt. Właśnie takiej ćmy ze złocisto-czerwonymi pasmami na skrzydełkach. Ale wyszło jak wyszło. Mniejsza z tym. Ważniejszy dla całego tego mojego wywodu jest fakt, że we wszystkich tych trzech bursztynach mamy do czynienia z inkluzjami. Co z kolei każe mi się zastanowić, czy może istnieć jakiś związek między tym konkretnym kształtem, a zwiększonym prawdopodobieństwem wystąpienia inkluzji. I wydaje mi się, że tu coś może być na rzeczy i już tłumaczę, o co chodzi. Oczywiście muszę tu od razu zastrzec, że całkowitej pewności, że taki związek występuje, to nie mam. To nie jest tak, że wyszlifowałem już w swoim życiu setki bursztynów tak ukształtowanych i w 9 przypadkach na 10 jakieś tam inkluzje zawsze występowały. Tak nie jest. Ale z drugiej strony, przez te wszystkie lata, od kiedy zajmuję się szlifowaniem bursztynu, mogę z całą pewnością stwierdzić, że nie jest to kształt pospolity. Taki ćmowaty kształt zdarza się stosunkowo rzadko. A w związku z tym spróbujmy się teraz zastanowić, co się musiało wydarzyć, żeby bursztyn taki właśnie kształt przybrał. Tym razem zacznijmy od tyłu. Weźmy sobie taki sopelek. Żeby bursztyn przybrał taki kształt sopla, to gdzieś po konarze albo gałęzi musiała ciec świeża żywica i w pewnym miejscu skapywać z drzewa na ziemię.
kiedy sam proces żywicowania ustał. Żywica, której grawitacja nie miała siły ściągnąć z gałęzi, zasychała właśnie w takiej soplowatej formie. A teraz weźmy sobie taką kropelkę. Żeby bursztyn mógł przybrać taki kształt, to z kolei żywica musiała być na tyle gęsta i lepka, że grawitacja w ogóle nie była w stanie jej od końcówki takiego sopelka oderwać. No dobrze, ale ćmy nie są ani soplem, ani kroplą. A jednak moim zdaniem również jako formy naciekowe powstawały na zewnątrz pnia. I to powstawały w bardzo charakterystycznych warunkach i miejscach. Czyli tam, gdzie z jakiegoś powodu pojawiała się w tym pniu dziura. I tu już raczej nieistotne, czy ta dziura powstała na skutek obłamania się jakiejś gałęzi, czy dlatego, że ją jakiś prapradziadek dzięcioła dziobem wystukał. Ważne, że takie uszkodzenia pnia drzewo w ramach opatrunku będzie chciało wypełnić żywicą. I jeśli tej żywicy wypływała stosunkowo niewielka ilość, to powstawał taki mniej więcej czop. Natomiast jeśli wypływało jej trochę więcej niż było potrzeba do zapełnienia dziury, to dochodziło do powstania takiej właśnie ćmowatej w kształcie wylewki. I to w jakiś sposób mogłoby tłumaczyć rzadkość występowania samej tej ćmowatej formy. Kolejna sprawa, skoro już wiemy mniej więcej jak dochodziło do powstawania takich ćmowatych bursztynów, to wypadałoby się teraz pochylić nad samą dziurą. Bo nie da się ukryć, że taka dziupla w pniu, pokryta od środka czymś lepkim, to jest jedna z lepszych pułapek na wszelkie owady, które sobie takim pniem w górę i w dół wędrują, albo latają wokół niego w poszukiwaniu jedzonka, bądź miejsca na złożenie jajek czy założenie gniazda. I jeśli pechowo dla siebie zachciało im się do takiej dziury zajrzeć i się przypadkowo do tej wyciekającej wewnątrz żywicy przykleiły, to już raczej pozostawały tam na kolejne 40 milionów lat, albo i dłużej, co zresztą wszystkie te 3 bursztynki pięknie ilustrują. Choć z drugiej strony mam świadomość, że to jest zbyt mała ilość przykładów, żeby można było z całą pewnością stwierdzić, że to jednak jest jakaś reguła. Więc jeśli wy macie jakieś doświadczenia z bursztynami o podobnych kształtach, to napiszcie proszę parę słów na ten temat w komentarzu. Bardzo jestem ciekaw. I z góry pięknie dziękuję. No i oczywiście, jeśli nie macie jeszcze takich doświadczeń, a trafilibyście na podobny ćmowaty bursztyn, to pamiętajcie, że warto mu się dokładnie przyjrzeć. Okej, ten etap pracy mogę chyba uznać za zakończony. A teraz zobaczmy sobie z bliska, co z tego wszystkiego wyszło. No i po raz kolejny rzeczywistość zdecydowała, że ma być inaczej niż mi się wydaje. Te 2 ciemniejsze miejsca okazały się nie być żadnymi inkluzjami, tylko bąblami powietrza, usytuowanymi na tyle blisko kory, że były całe zwietrzałe od środka. Nawet ich nie docierałem do końca, bo w ramach nagrody pocieszenia okazuje się, że tutaj bardzo blisko jednego z nich jednak jakieś stworzonko mikre, bardzo malutkie z nóżkami jest. Więc w sumie odsłonięcie całego tego fragmentu od spodu przyniosło kolejną inkluzję. Tu jest jeszcze kawałek jakiś roślinny, kory, czegoś. Nie będę tego doliczał do jackpota, natomiast fakt zdjęcia kory z tej środkowej części tutaj od spodu bardzo fajnie uprzestrzennił ten bursztyn, bo to i z jednej strony i z drugiej teraz można sobie do niego zajrzeć. I dzięki temu on stał się bardziej świetlisty, zarówno z tej strony od spodu, pokazując ślicznie, jakimi pasmami ta żywica się wylewała z drzewa, tworząc ten bursztyn, ale dzięki temu również od góry zyskał na przejrzystości i przestrzenności, bo teraz spokojnie światło przez niego przechodzi, pokazując jeszcze dodatkowo, jak dużo różnych lusterek, różnych bąbelków tam w środku się znajduje i jak to wszystko się ładnie świeci. Przechodząc już całkowicie do górnej części, no to tu, gdzie bardzo blisko na samej górze znajdują się inkluzje, w ogóle nie pracowałem dalej frezem. Natomiast w tym zagłębieniu, gdzie znajduje się ta osa, udało mi się odsłonić tak dalece, jak tylko to było możliwe, ten fragment z inkluzją i moim zdaniem absolutnie potwierdza się hipoteza, że jest to osa rozczłonkowana z jakiegoś powodu i ten mniejszy kawałek to jest jej odwłok. Ja już dalej pracować frezem nie zamierzam. Zamierzam popracować jeszcze trochę papierem nad kształtem, który z moim pierwotnym założeniem pięknej ćmy ze złocistymi pasmami na skrzydełkach nie ma nic wspólnego. Można spokojnie powiedzieć, że tutaj rzeczywistość wytarła sobie buty moimi marzeniami i moimi wizjami co do tego, jak ten bursztyn będzie wyglądał. I zamiast takiej pięknej ćmy ze złocistymi pasmami na skrzydełkach będziemy mieli jakiegoś takiego miniaturowego wielorybka, ale za to z 5 pięknymi inkluzjami, więc bardzo piękne bonusy tutaj w tym bursztynie dostałem. A to, że zamiast ćmy jest wielorybek, zupełnie mi nie przeszkadza, akceptuję ten fakt i kształt i biorę się dalej do pracy papierem. Wracając do naszych rozważań na temat inkluzji, to wcześniej zastanawialiśmy się tylko nad kształtem samego bursztynu i skąd taka ich ilość tutaj. Ale to jest dopiero połowa zagadki.
Teraz wypadałoby się pochylić nad drugą jej częścią, czyli czemu wszystkie te owady, albo prawie wszystkie z nich, sprawiają wrażenie, jakby były, delikatnie mówiąc, z lekka używane. Tak jak na nie patrzę, to przypomina mi się, jak kiedyś porządkując piwnicę u rodziców trafiłem na karton z moimi zabawkami z dzieciństwa. Był wśród nich taki pluszowy miś, którego bardzo lubiłem, ale on był w takim stanie, że już się na zabawkę dla żadnego dziecka nie nadawał. Był częściowo wyłysiały, bo któregoś razu wpadłem na światły pomysł, że skoro ja muszę chodzić do fryzjera, to przecież miś nie może być gorszy, więc go ostrzygłem. Był też w połowie wypatroszony, bo innym razem po wizycie w szpitalu postanowiłem przeprowadzić na nim operację. Motywację miałem podwójną, bo miś miał w brzuszku pozytywkę, taką nakręcaną na kluczyk i strasznie mnie ciekawiło, jak ten mechanizm wygląda i działa. No co tu dużo mówić. Nie miał ze mną lekko ten miś. No i jak tak patrzę na te inkluzje, to one też wyglądają tak, jakby nie miały lekko, zanim się zatopiły w tej żywicy. Czemu ta osa ma urwany odwłok? Wyciekająca żywica raczej nie ma aż takiej mocy, żeby rozerwać takie stworzenie na pół. A ten pajączek? Czemu wygląda, jakby go gołota po brzuchu masował, albo jak balon, z którego ktoś powietrze spuścił? Pająki może i przypominają trochę balony z kształtu, ale zdecydowanie powietrzem wypełnione nie są. A to powyżej? Czy to w ogóle była mrówka? W obecnym stanie to nawet własna rodzina by jej pewnie nie poznała. Wreszcie kto temu prapradziadkowi komara urwał nóżkę? Muszę przyznać, że nie wiem. Ale zastanawialiśmy się na naszym kanałowym Patronajcie nad tym wszystkim i w ten sposób powstało kilka hipotez. Oczywiście pierwsza, jaka się narzuca sama, jest taka, że scena, jaką możemy zaobserwować w tym bursztynie, to resztki z czyjejś uczty, a konkretnie jakiegoś pająka. Na pewno pająki sprzed 40 milionów lat różniły się w jakimś stopniu od dzisiejszych, ale nie na tyle, żeby nie polować na inne owady, czego dowodami są zarówno spotykane w formie inkluzji pajęcze sieci, jak i omotane nimi ofiary, jak choćby ta mrówka. Jedyny problem, jaki tutaj widzę, a właściwie to nie widzę, pomimo wielu godzin poszukiwań pod 25-krotnym powiększeniem, jest taki, że poza kilkoma pojedynczymi kłębkami i poza jakąś drobną mglistością w jednym miejscu nie jestem w stanie dostrzec niczego, co by mi sieć pajęczą, znaną z innych inkluzji w bursztynie, przypominało. Oczywiście to jeszcze tak do końca tej hipotezy nie wyklucza, bo jak się dowiedziałem ostatnio, część pająków zjada swoje sieci, kiedy już zamierza przestać ich używać. Na przykład krzyżaki tak robią, więc może i tutaj tak było, że widząc zagrożenie ze strony wyciekającej żywicy, twórca tej makabrycznej scenki postanowił się zawczasu wynieść razem ze swoją siecią. Tego nie wiem. Co więcej, nie jestem paleoentomologiem, ani nawet jakimś wielkim znawcą inkluzji, więc nie zamierzam tutaj jakoś daleko poza horyzont hipotez się wyprawiać z moimi rozważaniami. Natomiast jeśli ktoś z Was ma większą wiedzę w tym temacie i jakieś jeszcze pomysły, co tu się mogło wydarzyć, to napiszcie proszę w komentarzu pod filmem. Na pewno nie tylko ja bardzo chętnie przeczytam i być może się czegoś nowego dowiem. A wracając do naszych patronajtowych rozważań, to jest jeszcze jeden pomysł, który wydaje się być równie uprawniony. Jeśli lubicie spacery po lesie, to pewnie nieraz mieliście okazję obserwować, jak kosy, szpaki czy jakieś inne słowiki buszują wśród leśnej ściółki w poszukiwaniu owadów, którymi mogłyby nakarmić swoje wiecznie wygłodniałe pisklęta. Tak się składa, że część z tych ptaków w swoim naturalnym środowisku lubi zakładać gniazda w dziuplach. A jak wszyscy wiemy, dziupla to taka okrągła dziura w drzewie. A te już wcześniej posądzaliśmy o to, że mogłyby być odpowiedzialne za powstanie bursztynów w takich właśnie ćmowatych kształtach. Więc nie jest mi jakoś specjalnie trudno wyobrazić sobie taką sytuację, w której na świeżo wylaną żywicę pod dziuplą od czasu do czasu spada coś, co tatuś czy mamusia skrzętnie nazbierali w okolicy, a pierwotnie miało trafić do jakiegoś wiecznie głodnego, młodocianego dzioba z takiej dziury w drzewie wystającego. W ten sposób również dałoby się wytłumaczyć stan lekkiego zużycia znajdujących się w tym bursztynie owadów. Nie wiem, czy wszystkie z nich dałoby się zaliczyć do takiego ptasiego menu, ale też nie wszystkie noszą ślady użytkowania. Używana była na pewno osa, pajączek, komar i mrówka. Natomiast muchówka, jakaś gąsieniczka czy larwa i coś, co ja identyfikuję jako 3 mrówcze jajeczka, zachowały się tutaj w stanie nienaruszonym. Ale to są już tak małe stworzenia, że być może zatopiły się w tej żywicy z innych powodów, albo nie ucierpiały w trakcie tego dziobowego transportu. Kto to wie? W każdym razie nie ja i obawiam się, że dziś z całą pewnością już tego ustalić się nie da. Natomiast jedno co pewne, to fakt, że nie przestaje mnie zadziwiać, jak te stworzonka przetrwały w bursztynie przez 40 milionów lat w nienaruszonym stanie.
to chyba najdelikatniejsi przedstawiciele tamtego prastarego eoceńskiego lasu. A przecież to nie jest tak, że po zastygnięciu ta żywica przeleżała sobie bezpiecznie u mnie w szafie przez cały ten czas. O nie, od kiedy wypłynęła z drzewa. Zaliczyła kilkakrotnie przynajmniej migracje liczone w tysiącach kilometrów. Do tego jeszcze tony lodowców się przez nie przewaliły. Również co najmniej kilkukrotnie. A na koniec sztormy próbowały roztrzaskać je o kamienie na morskim dnie, zanim wreszcie ja mogłem je z plaży podnieść. A poza tymi wszystkimi mechanicznymi turbulencjami musimy pamiętać jeszcze o przemianach chemicznych, jakie w bursztynach i otaczającym je środowisku zachodziły. Bo przecież, żeby żywica mogła stać się bursztynem, przez szereg przemian jako substancja musiała przejść. My dzisiaj wszystkie je ukrywamy pod wdzięcznymi, aczkolwiek niewiele mówiącymi określeniami, takimi jak amberyzacja czy fosylizacja. Ale prawda jest taka, że przemian tych było na przestrzeni dziejów tyle, że nawet nie będę tutaj rozpoczynał opowieści o nich. Swoją drogą, to bardzo dobry temat na osobny film. No i dobrze, wystarczy już tego prepoleru. Powierzchnia pod ostatni proces pracy pastą przygotowana bardzo dobrze. W moim przekonaniu lepiej się tego już nie da zrobić. Rzeczywistość z moich marzeń i wizji zadrwiła sobie zupełnie, ale za to dała mi w zamian bardzo interesujące wnętrze. Nie tylko inkluzje, ale też wszystkie te lusterka, wszystkie te bąbelki. Uważam, że bardzo pięknie będą tutaj dodawać trójwymiarowości i przestrzenności całej tej formie. Także nie pozostaje nic innego, tylko kończyć tą pracę. Czyli biorę się za szmatę i pastę i kończę polerować to cudo. Ja to już w jednym z pierwszych filmów z tej serii tłumaczyłem, ale ponieważ pytania o pastę, której używam na tym etapie pracy, pojawiają się właściwie pod każdą relacją ze szlifowania, to wyjaśniam jeszcze raz. Ja używam pasty wodnej przeznaczonej do polerowania armatury. Można ją nabyć w jednym z supermarketów budowlanych za jakieś 15 zł. Dodatkowo jeszcze rozwadniam ją trochę, bo dla mnie ta pasta prosto ze słoiczka jest za gęsta i zbyt szybko traci wodę. To znaczy zbyt szybko wysycha podczas tarcia, a te środki ścierne, które zawiera, na sucho bardziej rysują bursztyn niż go polerują. W jakim stopniu tą pastę rozwadniam? Mniej więcej w stosunku 1:3, czyli 1 część wody na 3 części pasty. Ale dokładnie nie wiem, bo to bardziej na czuja się odbywa. W każdym razie efekt, jakiego poszukuję, to żeby szmata dała się łatwo prowadzić po bursztynie, ale żeby jednak jakiś delikatny opór był. Jeśli pasta jest zbyt rozwodniona, to szmata ślizga się jak na zwykłej wodzie. A jak za mało, to czuć, że pasta stawia opór i szmata się ciężko prowadzi. Dlaczego akurat takiej pasty używam? Bo jest tania i najlepiej odpowiada mojej technice pracy. Czy będzie najbardziej odpowiednia dla Was, jeśli chcielibyście spróbować szlifowania na własną rękę? Tego akurat nie wiem, ale polecam spróbować. Spośród innych możliwości, jakie można spotkać na rynku, to są jeszcze pasty na bazie wosku. Ale te są barwione na różne kolory i wymycie dokładne takiej pasty po zakończonym polerze graniczy z cudem. A już szczególnie ze szczelin, rowków i zagłębień, których w tym bursztynie akurat jest sporo. Więc dla mnie pasty na bazie wosku odpadają. Poza pastami woskowymi, szlifierze kamieni szlachetnych do ostatecznego poleru używają jeszcze tlenków ceru czy aluminium, ewentualnie pyłu korundowego bądź diamentowego. Wszystko to można dostać w postaci sypkiej i mieszać z wodą lub olejem. Ja wypróbowałem każdą z tych metod i najbardziej odpowiada mi ta niebieska pasta, którą stosuję. Natomiast jeśli Wy nie będziecie zadowoleni z efektów, to zachęcam do eksperymentowania i własnych poszukiwań. A teraz? Starczy już tego poleru. Czas na ucztę dla oczu. Ja się już tutaj pożegnam i zostawiam Was sam na sam z bursztynkiem. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia niebawem.